Hej! Właśnie wychodzę ze studia na Astorii w Queens i postanowiłam, że dzisiaj poopowiadam Wam trochę o kontrowersyjnych sytuacjach, jakich byłam świadkiem na planach filmowych. To będzie naprawdę ciekawy odcinek, także zapraszam serdecznie na statystkę w Ameryce. Statystka w Ameryce. Słuchajcie, przede wszystkim muszę zaznaczyć fakt, że aktorzy nie są do niczego zmuszani. Zawsze, nawet jeśli przyjmiemy jakąś rolę, jeśli się zgodzimy na jakieś warunki pracy, a później na planie się okaże na przykład, że albo za dużo ciała nam widać, albo coś nam nie odpowiada, to zawsze możemy powiedzieć: ej nie, ja tego nie chcę robić. W Stanach jest też bardzo duża poprawność polityczna, z czego na pewno zdajecie sobie sprawę. W grę zawsze wchodzą takie rzeczy typu pozew, dlatego w Stanach się bardzo uważa, co się mówi i co się robi w pracy. Jestem przy takich fajnych budkach tutaj przed studiem ustawionych. Na przykład tutaj macie Men in Black. No i opowiem Wam o tych kontrowersyjnych sytuacjach, jakich byłam świadkiem. Pierwsza taka sytuacja, o której chciałabym opowiedzieć, dotyczy gwałtu. Mianowicie, była sytuacja, że zostałam wynajęta jako aktorka, żeby zagrać w takim filmie gore, niskobudżetowym. Gore to jest taki, gdzie widać krew na przykład, gdzie jest jakiś absurd totalny, że tylko chodzi o to, żeby pobawić się tak naprawdę rekwizytami czy jakimiś efektami specjalnymi. Historia nie jest ważna, ważne, żeby było krwawo i ciekawie i tak jakoś szokująco. No i wynajęli mnie do tego filmu gore i w tym filmie jest aktor. Była scenka, że powiedziano mi, że będę się całować z tym chłopakiem, że najpierw go odpycham, że mówię nie, po czym mam go pocałować. I wyobraźcie sobie, że zaczynamy to kręcić. Już jesteśmy w pierwszym jakby ujęciu. Zazwyczaj jest kilka ujęć, żeby fajnie to wyszło. I zaczyna on się właśnie do mnie dostawiać, a ja go odpycham, mówię nie. I tak mniej więcej po 5 sekundach pierwszego ujęcia on mówi stop, ja tego nie robię. My tacy zdziwieni i pytamy się, o co chodzi. Ja myślę sobie, co ja cebulę zjadłam, czy co? Po czym on mówi, że on nie chce tego robić, bo to wygląda tak, jakby był gwałcicielem. I on tego nie zrobi, bo on jest u szczytu swojej kariery i on nie będzie miał wizerunku gwałciciela. Także ta scena została całkowicie wyrzucona z filmu, tym samym moja rólka została całkowicie wyrzucona z filmu. I to było dla mnie fascynujące. Właśnie wtedy zorientowałam się, że faktycznie tak jest. Jak coś ci nie pasuje na planach, to po prostu mówisz i tego się nie robi. Także to jest właśnie ta kontrowersyjność tej sytuacji, że powiedział nie, ponieważ nie chciał być przedstawiany jako gwałciciel, co jest absolutnie zrozumiałe. Kolejna sytuacja dotyczy z kolei rasizmu. Mianowicie było 8 dziewczyn, każda z innej powiedzmy nacji, jakaś tam była dziewczyna z Tajlandii, inna była z Indii, była dziewczyna czarnoskóra, byłam ja z Europy Środkowo-Wschodniej, także była po prostu mieszanka kulturowa. I myśmy miały swoją szefową w scenie, była to główna aktorka. I scena polegała na tym, że trzeba było podać tej kobiecie herbatę w biurze, po prostu przynieść jej herbatę. No i reżyser powiedział: dobra, to ty weź, przynieś jej tą herbatę, a dziewczyna mówi nie. Ten reżyser tak się na nią patrzy i tak mówi do niej: ale dlaczego nie? W czym jest problem? A ona mówi: jestem jedyną czarną skórą dziewczyną tutaj na planie spośród naszej 8, a pan wybrał mnie, żebym ja przynosiła tą herbatę. Mi się to nie podoba. Proszę wybrać kogoś innej nacji, a nie osobę czarnoskórą. Także to, pamiętam, było po prostu dla mnie takie szokujące, że znowu kolejna sytuacja, że można faktycznie powiedzieć nie, jeśli coś się nie podoba, no ale też widać było, że dziewczyna jest po prostu przewrażliwiona na tym punkcie, bo to chodziło tylko o podanie herbaty w scenie. I faktycznie wybrali w końcu tą dziewczynę z Tajlandii, żeby podała tą herbatę. Kolejna sytuacja. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ze 2-3 lata temu Louis C.K., ten komik, został odsunięty z show biznesu przez movement Me Too, ponieważ gdzieś tam się masturbował przy jakichś kobietach i generalnie taki niesmak pozostał po Louis C.K. I była taka sytuacja, że
Tuż przed tym, jak to się stało, to pracowałam na planie jego filmu i moja koleżanka miała scenkę, gdzie wypowiadała słowa, tak zwany day player, czyli gracz dzienny, że jednego dnia po prostu ma się jakąś tam linijkę tekstu do powiedzenia, za to się dostaje $1000, jakby ktoś był ciekawy, i do tego jeszcze się dostaje później tantiemy, z czego może się uzbierać. Ja najwięcej tantiemów dostałam za Saturday Night Live. No i w każdym razie był ten Louis C.K., my nakręciliśmy sceny tego filmu, czekajcie, założę sobie okulary, bo już cały czas mrużę te oczy i mrużę. Nakręciliśmy scenę do jego filmu, moja koleżanka ma słowa wypowiada, dostaje ten kontrakt day player na $1000 i wyobraźcie sobie, że 2 miesiące po tym wychodzi ta cała sytuacja z Louis C.K. Film padł, w ogóle nigdy nie wyszedł, a szkoda, bo w nim też był John Malkovich i w ogóle pracowanie z Johnem Malkovich to było nie z tej ziemi. Był taki niesmak po Louis C.K., że nie chciała nawet firma produkująca ten film wypuszczać tego filmu, mimo że już był skończony. Natomiast ciekawostka i kontrowersja polega na tym, że Louis C.K. osobiście do niej zadzwonił. Przeprosił, powiedział, że jest taka sytuacja, że obzwania wszystkich aktorów z całego filmu, to są dziesiątki osób, które mają jedną linijkę tu czy tam. I do wszystkich po prostu dzwonił i wszystkich przepraszał za swoje zachowanie i za to, że film nie będzie miał premiery. Więc o ile jest to kontrowersyjna sytuacja, bardzo mi się podoba to, że wyciągnął rękę do tych ludzi po prostu, że widać, że taki no w porządku był pod tym względem, chociaż jeśli nie pod względem mitu, to chociaż pod tym względem, że skumał, że zrobił błąd i zadzwonił przeprosić. Kolejna sytuacja, opowiadałam wam, że pracuję jako stand-in, czyli osoba, na której ustawiane są światła, ustawiana jest kamera, bo aktorzy są tylko wołani na swoją jakby scenkę, nie są potrzebni na planie cały czas. No i była taka sytuacja, że moja koleżanka była właśnie takim stand-inem, czyli tam stoi i na niej ustawiają te wszystkie kamery. Zazwyczaj jak chcą coś na tobie zrobić, coś gdzieś cię, nie wiem, dotknąć, coś ci poprawić, przesunąć cię, to cię pytają, mówią can I touch you, can I do this, can I do that? I przez to jest też taki bardziej większy komfort psychiczny, zwłaszcza przy tym ruchu Me Too, który tak naprawdę wyszedł od Hollywoodu, więc teraz też są bardziej na to przeczuleni ludzie. No i to już było po tym ruchu Me Too i ta koleżanka jest stand-inem i reżyser do niej podchodzi, łapie jej twarz, zaczyna jej przesuwać, później ją przesuwa, a ona mówi, halo, co pan robi, halo? A on mówi, no co, jesteś tutaj, żeby być manipulowaną. You are here to be manipulated. Tak jej powiedział. I słuchajcie, był tak dla niej wredny, traktował ją po prostu jak rzecz, nie nawet jak człowieka. I robił z nią co chciał i ją po prostu dotykał, przysuwał, krzyczał na nią. Dziewczyna się wkurzyła. I wyobraźcie sobie, że zadzwoniła do naszych związków zawodowych, aktorskich, zrobiła aferę, napisała całe sprawozdanie z tej całej sytuacji, miała kilku świadków z planu, w tym osoby z załogi, bo okazało się, że ten reżyser był również, źle traktował również osoby z całej załogi filmowej, więc było już kilka osób, które miało na niego haka. I co się okazało? Przez moją koleżankę ten facet, reżyser całego projektu, został zwolniony. I to jest dość znane nazwisko, w sensie już ma kilka rzeczy fajnych na swoim koncie ten reżyser i dlatego też nie powiem kto to, natomiast byłam w szoku, że tak się może zachować, ale też podkreślam to, że dziewczyna powiedziała, że taka jest sytuacja i faktycznie facet stracił przez to pracę. Także z tym nie ma żartów, bo ten ruch Me Too naprawdę widać bardzo mocno teraz na planach filmowych. Widać, że się zmieniła trochę ta kultura pracy i ta poprawność polityczna Amerykanów jest jeszcze większa w tym momencie na planach filmowych. Kolejna taka, to jest w sumie trochę ciekawostka, trochę kontrowersyjna sytuacja. Mianowicie raz użyto, uwaga, kremu na hemoroidy pod moje oczy. Na sesji akurat zdjęciowej, to było jak pracowałam jako modelka, a tutaj widać też śmieci, to przy okazji wam pokażę. Takie widoki są zazwyczaj właśnie w dzień albo w przeddzień wywożenia śmieci, także to nie jest tak, że zawsze jest tyle śmieci na ulicy. Natomiast jest to charakterystyczne dla Nowego Jorku. No i w każdym razie użyli kremu na hemoroidy pod moje oczy, ponieważ on wysysa jakby tą krew, zasysa ją.
Więc jest też ładniej wtedy wygląda pod oczami. I później jak rozmawiałam z innymi osobami na planach filmowych, to na przykład dowiedziałam się, że to jest standard, który robi Sharon Stone. Jej makijażysta dodaje jej troszkę kremu na hemoroidy pod oczy, wtedy fajnie te worki całe znikają. To taka sztuczka na kiedyś, jakbyście panie chciały sobie spróbować. Była też kiedyś taka sytuacja na planie filmowym Ocean's 8, tego filmu z Sandrą Bullock, z Rihanną i tak dalej. To taka była sytuacja, że chłopak stał w kolejce do Crafty. Craft Services to jest taki po prostu stolik z żarciem i możemy w przerwie sobie podejść i wziąć co tam chcemy. Banana, coś słodkiego, kawę, wiecie, wszystko tam jest po prostu. I w pewnym momencie on stoi w tej kolejce i tak się zdenerwował, że jest taka długa kolejka, że popchnął kobietę z wkurzenia, która tam pracowała przy tym stoisku. I on ją popchnął, po czym okazało się, że był obok jej mąż, który z nią pracował przy tym stanowisku. I jak mu walnął z pięści w twarz, to złamał temu aktorowi nos. Także taka była kontrowersyjna sytuacja na planie filmowym Ocean's 8. Inna sytuacja była taka, że czasami się zdarza, faktycznie jak się statystuje, to nie zawsze to statystowanie jest istotne. Czasami jesteśmy na przykład zwykłymi przechodniami, wtedy nawet kobiety sobie makijażu nie robią, bo i tak ich zupełnie nie widać. Jesteśmy tak naprawdę cieniami. No i czasami zauważyłam, że jak są właśnie takie scenki, takie mniej istotne dla nas statystów, zwłaszcza, że teraz też marihuana jest tutaj legalna w Nowym Jorku, to zauważyłam, że sporo osób pojawia się pod wpływem. I był właśnie taki jeden chłopak, to nie wiem, czy to była trawka, czy coś innego, ale był pod wpływem czegoś, bo już to było widać jakby w jego oczach i to była scena w barze. I my mieliśmy z nim sobie pić piwo i gadać z jeszcze jedną dziewczyną. I on strasznie głupie rzeczy zaczął gadać. Takie wredne, takie seksistowskie. No nie podobało nam się to z tą dziewczyną i powiedziałyśmy naszemu PA, czyli Production Assistant, to jest osoba, która się zajmuje statystami w ogóle na planach i nas ustawia, mówi nam, co nam robić, co mamy robić, kiedy mamy przerwy i tak dalej, ale ten nic nie zrobił z tym. I ten chłopak w pewnym momencie już tak zeszła z niego faza z tych narkotyków, pod których był wpływem, obojętnie co tam miał, nie wiem nawet. I wyobraźcie sobie, że zasnął na planie filmowym, położył się za barem i zasnął w scenie, w trakcie sceny. I wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że zaczął chrapać. Także nie było go widać jakby w scenie, bo jest schowany za barem i śpi po prostu, bo zeszło coś z niego, nie? Coś na czymś był. I musieli go obudzić po to, żeby przestał chrapać. Także to była taka kontrowersyjna sytuacja, że po prostu narkotyki są używane na planach, zwłaszcza teraz, gdzie jesteśmy tutaj właśnie, mamy możliwość kupienia jakby bardzo łatwo, bo jest już to legalne całkowicie w Nowym Jorku, tak jak w 19 innych stanach. No i na sam koniec jeszcze Wam opowiem taką drobną kontrowersję. Bardziej kontrowersja polega na tym, jak działają firmy ubezpieczeniowe w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie moja koleżanka, pracowałyśmy razem na planie takiego serialu Affair. Jest taki aktor, nazywa się Joshua Jackson. Ja go strasznie lubię. On kiedyś był w Jeziorze Marzeń, jak byłam dzieciakiem. Jest super fajnym facetem, naprawdę bardzo, rozmawiałam z nim chwilę, jest naprawdę bardzo fajny. No i w każdym razie w scenie w filmie, wszystkie w ogóle auta, to też taka ciekawostka, wszystkie auta, które widzicie w filmach, to też są statyści. To są osoby wynajmowane ze swoim autem. Za to się dostaje dodatkową kasę. W zależności od auta, jeśli auto na przykład jest z lat 80., a jest starsze tam powiedzmy niż 20-30 lat, to za takie auto można dostać 250 albo i $500, jeśli jest z lat 70. Także osoby, koneserzy takich samochodów, którzy mają takie starsze samochody, to często zarabiają właśnie na tym, że wypożyczają te samochody na plany filmowe. I tutaj wpadnie Ci 500, tam Ci wpadnie 250 i tak można po prostu uciułać sobie. No i w każdym razie ona przyjechała swoim autem. W scenie Joshua Jackson, ten aktor, którego lubię, popycha innego aktora właśnie na jej samochód. I słuchajcie, tak go popchnął, tak się wczuł w tą scenę, że ten aktor całkowicie bok drzwi zepsuł jej, po prostu wkląsł jej wgięcie, koniec. I dziewczynie zajęło pół roku,
odzyskanie odszkodowania od właśnie firmy naszej filmowej, produkcyjnej, żeby oddali jej pieniądze za to, jaką szkodę jej zrobili po prostu na tym planie filmowym. Także to była też taka kontrowersja, że trzeba po prostu uważać, bo jak coś się stanie, to nie zawsze będzie po prostu łatwo odzyskać za to pieniądze. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz na sam koniec dodam. Nagrywam teraz komórką, wyszłam właśnie z tego samego studio, w którym nagrywałam ten odcinek i wyobraźcie sobie, że miałam dzisiaj kolejną kontrowersyjną sytuację na planie filmowym. Mianowicie była scena, że wszyscy jesteśmy poprzebierani, jest impreza przebierańców, rok 2011 i niestety, ale okazało się, że jedna dziewczyna w trakcie pracy po prostu powiedziała, że ona nie będzie jednak pracować, że ona się nie zgadza na te kostiumy, ponieważ są rasistowskie. Okazało się, że 2 kostiumy to były takie wielkie pióropusze Indian. I tej dziewczynie właśnie to się nie spodobało, powiedziała, że jest to rasistowskie i w związku z tym odeszła w ogóle z pracy, odeszła z planu, powiedziała, że ona nie będzie na takim projekcie pracować. Po czym, wiecie co się okazało? Faktycznie ściągnęli te przebrania. Pani od kostiumów przyszła i powiedziała, że może faktycznie nie będziemy tego robić, skoro mimo, że jesteśmy w 2021, a gramy na 2011-12, to mimo, że wtedy jeszcze nie było tej takiej świadomości, to się nazywa wokeness po angielsku, to i tak ściągną na wszelki wypadek, gdyby jednak się później okazało, że są jakieś właśnie przez to problemy, że ten projekt, na którym pracuję, mógłby mieć przez to problemy. Także jedna statystka wywołała dzisiaj po prostu burzę na planie. Także tak też się może zdarzyć. No nic, teraz już na pewno dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Papa Kaufman, do zobaczenia. Jutro tam też pracuję. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za spędzenie ze mną czasu. Dajcie znać w komentarzach, która historia Was zszokowała, zdziwiła, zaciekawiła. Bardzo chętnie czytam Wasze komentarze. Jeszcze raz dziękuję za spędzenie ze mną czasu na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Na razie, pa!